Polska finiszuje rozmowy gazowe ze Słowacją i może pozbawić Rosjan ostatnich klientów. To nie cyberatak miał spowodować blackout iberyjski. USA apelują do G7 o niezależność od Chin. Jest 13 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polski hub gazowy może być też atomowy. Rusza finał gry o Słowację. Polska rozmawia ze Słowacją o dostawach gazu z USA i o współpracy jądrowej. Słowacy wzorem Polaków podpisują umowę cywilną o współpracy jądrowej z Amerykanami. To sposób na ograniczenie wpływów rosyjskich w energetyce. Umowa gazowa ma być na finiszu negocjacji. Minister energii RP Miłosz Motyka ze świtą odwiedził Słowację, by rozmawiać m.in. o dostawach gazu przez Polskę. Podcast Energy Drink informował w maju 2025 roku, że toczą się rozmowy o umowie długoterminowej Orlen SPP. Według ustaleń podcastu Energy Drink negocjacje dostaw gazu przez Polskę na Słowację są na finiszu, a nowe wieści w tej sprawie zza oceanu mogą pojawić się podczas rychłej wizyty delegacji Słowacji w USA. Współpraca gazowa Polski i Słowacji może być kolejnym elementem budowy hubu gazowego w regionie, który byłby cenowym punktem odniesienia alternatywnym względem giełd zachodnioeuropejskich. Zdywersyfikowana infrastruktura gazowa Polski, w szczególności terminal LNG w Świnoujściu oraz budowany terminal FSRU w rejonie Gdańska, dają możliwości importowe, które mogą wspierać potrzeby Słowacji, podaje polski resort energii. W tym kontekście omawiano również potencjalne wykorzystanie dodatkowych wolumenów LNG między innymi z USA, które mogłyby trafiać do Polski, a następnie być przesyłane na Słowację przez interkonektor Polska-Słowacja, czytamy w komunikacie. Zainteresowanie sąsiadów jak Słowacja może być podstawą do zarezerwowania mocy drugiego terminalu FSRU 2 w procedurze Open Season, którą Gaz-System zapowiada na okres do połowy 2026 roku. Słowacja była głównym szlakiem przesyłu gazu rosyjskiego z Ukrainy na zachód Europy. Jej infrastruktura może posłużyć dostawom z Polski, ale także dalej na południe kontynentu pod warunkiem atrakcyjnej polityki taryfowej. Polska jest gotowa pełnić rolę hubu gazowego, gwarantującego stabilne dostawy oraz akceptowalne ceny surowca dla całego regionu. Rozmawialiśmy też o współpracy w sektorze jądrowym, gdzie wymiana doświadczeń może dać kolejny impuls rozwojowy dla naszych firm, zadeklarował minister energii Miłosz Motyka na Platformie X. A zatem nie chodzi tylko o gaz. Resort energii podaje, że polskiej delegacji towarzyszyli przedstawiciele zarządów kluczowych spółek sektora energetycznego, Grupy Orlen, Gaz-System, PGE PAK Energia Jądrowa oraz polskich elektrowni jądrowych. Kolejnym istotnym wątkiem rozmów był rozwój energetyki jądrowej oraz wymiana doświadczeń w tym obszarze, podaje Ministerstwo Energii. W 2023 roku powstał Sojusz Jądrowy, skupiający 15 państw unijnych zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej. Słowacja jest dla nas naturalnym i bardzo wartościowym partnerem, jeśli chodzi o know-how w obszarze energetyki jądrowej, dobre praktyki regulacyjne, kwestie kadr i łańcuchów dostaw oraz współdziałanie na forum Unii Europejskiej w ramach wspólnego głosu państw projądrowych, powiedział sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Podcast Energy Drink informował, że rząd słowacki zamierza podpisać w tym tygodniu umowę o cywilnej współpracy jądrowej z USA. Chce zbudować reaktor w Jasłowskich Bochunicach we współpracy z amerykańskim Westinghouse. Polacy mają taką umowę z 2017 roku i chcą wybudować 3 reaktory AP1000 z Ameryki na Pomorzu. Należy podkreślić, że realizacja tej umowy i dalsza współpraca przy programie jądrowym, podobnie jak plany hubu gazowego, pokazują długofalowość tych elementów polskiej polityki energetycznej. Westinghouse i Bechtel, zaangażowane w projekt atomu w Polsce, deklarują zainteresowanie budową w tym kraju hubu logistycznego projektów jądrowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Technologia AP1000 jest rozważana także przez Ukrainę i Słowenię. Rozwój hubu gazowego w Europie Środkowo-Wschodniej może zakończyć import gazu rosyjskiego do ostatnich klientów, wśród których jest właśnie Słowacja. Przepisy REPowerEU zakładają koniec takich dostaw do końca 2027 roku. Hub jądrowy w regionie ograniczałby wpływy rosyjskie wynikające z ich dominacji w sektorze wzbogacania uranu i usług jądrowych z udziałem firm jak Rosatom czy TVEL. Unia Europejska rozważa w 20. pakiecie sankcji zakaz importu uranu z Rosji, który uderzyłby w interesy Rosatomu w 4. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainie.
Dostawcy paliwa z USA oraz innych źródeł mogą zmniejszyć tę zależność. Amerykanie umożliwili zamianę paliwa z Rosji na amerykańskie w reaktorach w Czechach i na Ukrainie. W ten sposób polski hub gazowy może zostać wzbogacony o komponent jądrowy i ograniczać wpływy rosyjskie w kolejnym obszarze. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Obrona stref czystego transportu. Mądrze zorganizowana strefa czystego transportu może służyć rozwojowi miasta i nie wyklucza osób o niższych dochodach. Protesty? Bo to jest robienie polityki na ważnych procesach miejskich. O ukształtowaniu decyduje samorząd, mówiła minister klimatu Henning-Kloska w Radio Z. Zmiany kadrowe. Marcin Laskowski został prezesem Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej, jest wiceprezesem PGE do spraw regulacji. Tymczasem PGE czeka na wynik konkursu na nowego prezesa, którego obowiązki pełni obecnie Dariusz Lubera. Składanie ofert zakończyło się 9 stycznia. Teraz wieści z Europy. Bez cyberataku. Sąd Najwyższy w Hiszpanii zakończył śledztwo w sprawie blackoutu iberyjskiego, uznając, że nie ma dowodów na cyberatak jako przyczynę. Raport operatorów ENTSO-E podaje, że problem zaczął się od skoków napięcia na kilku instalacjach odnawialnych. Sztorm i reaktory. Elektrownia jądrowa Flamanville we Francji wyłączyła z użytku do końca stycznia 2 reaktory ze względu na sztorm Goretti. Ich łączna moc to 2,9 GW. Sztorm spowodował wiatr o szybkości ponad 200 km i zniszczenia po obu stronach kanału La Manche. Kompromis elektryczny. Komisja Europejska zaproponuje Chinom cenę minimalną sprzedaży samochodów elektrycznych, która pozwoli im uniknąć ceł w wysokości do ponad 35% nałożonych w 2024 roku. Komisja ustaliła, że Pekin dotuje eksport elektryków. Jeszcze wieści ze świata. Nie w magazyn. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przyznaje, że celem ataku Oresznika pod Lwowem była fabryka dronów. Oznacza to, że nie doszło do uderzenia na magazyny gazu, o którym pisały pierwotnie media rosyjskie, wywołując podwyżkę cen na giełdzie w Europie. Dronopad w elektrociepłownię. Jedna z największych elektrociepłowni Rosji w Nowoczerkasku została trafiona 12 stycznia przez co najmniej 2 drony Ukrainy. Celem miała być instalacja wyprowadzająca moc do systemu. To odpowiedź na ataki Rosjan w toku inwazji. USA biją w Iran. Amerykanie wprowadzili cła 25% na towary z krajów, które współpracują z Iranem. To uderzenie dotknie głównie Indię, Turcję oraz Chiny. Iran prowadzi m.in. eksport ropy z użyciem floty widmo jak Rosja. Niezależność G7. USA wezwały kraje G7 do uniezależnienia się od metali ziem rzadkich z Chin. Sekretarz skarbu Scott Bessent wezwał do jak najszybszego zabezpieczenia alternatywnych łańcuchów dostaw. Państwa G7 poza Japonią nie podjęły jego zdaniem odpowiednich działań. To wszystko w materiale przygotowanym dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.